Witam przy kolejnym zachodzie słońca. Tu znowu ja z kubkiem kawy, z sercem na dłoni i jak zawsze z historią, która może Was zaskoczyć, rozśmieszyć, a może nawet trochę wzruszyć. Opowiadam tę historię, bo każda prowadzi do zrozumienia problemów, z którymi każdy z nas się boryka. A ze zrozumieniem przychodzi ulga. Dziś chcę pogadać z Wami o czymś, co dotyczy każdego z nas. Nieważne, czy masz 17 czy 77 lat. Czy mieszkasz w Warszawie, Białymstoku, czy w środku duchowego kryzysu. Dzisiejszy odcinek jest o bólu. Będzie prawdziwie, życiowo i o tym, że nawet z największej życiowej katastrofy można wyciągnąć coś wartościowego. Więc jeśli kiedykolwiek mieliście wrażenie, że życie Was zrolowało jak naleśnika, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Wreszcie temat, na którym się znam. Ból egzystencji i brak chrupków w misce. Z bólem to jest tak, że nawet nie pyta o zgody, po prostu wchodzi, rozsiada się w Twoim życiu i mówi: no co, robimy przemeblowanie? Miłość i współczucie wobec ludzi, którzy nas kiedyś zranili, to nie bułka z masłem. Ale czy przyszło Wam kiedyś do głowy, że nasze najboleśniejsze doświadczenia mogą skrywać najcenniejsze dary? U mnie zaczęło się wcześnie. Dzieciństwo bez miłości, za to z przemocą i surowymi zasadami. Po raz pierwszy postawiłam się w rodzinę, jak miałam 20 lat. Super, prawda? No to wyobraź sobie, że mimo tego nadal katowałam się psychicznie i emocjonalnie. Przez długi czas nie potrafiłam się uzdrowić, więc taszczyłam ten ból ze sobą niczym plecak pełen cegieł wszędzie. Do pracy, do relacji, do życia codziennego. W dzieciństwie nikt mnie nie zabrał do psychologa, za to później najbliżsi dali mi taki uroczy tytuł ta wariatka. Dzięki temu przez długie lata byłam przekonana, że jestem na tym świecie zupełnie sama, bez mapy i bez kompasu. Zamiast pomocy otrzymywałam krytykę, więc przestałam też o pomoc prosić. I do dziś nie potrafię. Codzienne porównania z dziećmi, które były mądrzejsze, grały w tenisa i miały lepsze oceny, były grubsze. Tak, bycie chudym to też potrafi być dla niektórych problem. Powoli kształtowały we mnie jedno przekonanie, że jestem beznadziejna. Kiedy ktoś mnie źle traktował, nie byłam nawet zła. Myślałam, że tak po prostu jest. Smutne, ale właśnie z tym przekonaniem weszłam w dorosłość i cóż, życie zaczęło się dokładnie tak układać. Przyciągałam ludzi, którzy potwierdzali moją teorię, że na nic nie zasługuję. Pozwalałam innym traktować się podle i z roku na rok było coraz gorzej. W 2013 roku dotknęłam dna. 2 lata wcześniej rozwiodłam się z mężem, przekonana, że dam sobie radę sama. Problem w tym, że nie miałam pojęcia jak. Mój krąg znajomych zaczął się powoli kruszyć, aż w końcu został ze mnie tylko cień człowieka, samotny jak palec. Wędrowałam po szpitalach z poważnymi, lecz niewyjaśnionymi problemami zdrowotnymi i miałam wrażenie, że non-stop uderzam głową w dół i nie mogę już tego znieść. Wymyśliłam sobie nawet grę. Przetrwaj następną godzinę. Tak, było aż tak źle, ale wtedy tylko na tyle było mnie stać. Nie miałam z kim pogadać, więc zaczęłam coś czytać, coś słuchać, coś szukać o rozwoju osobistym, inteligencji emocjonalnej, neurobiologii zachowań, a nawet o mechanice kwantowej. Bo skoro już wszystko się sypie, to czemu nie zrozumieć też od razu energii i świadomości wszechświata, co nie? Zaczęłam stosować tą wiedzę na sobie i coś się poruszyło. Krok po kroku odzyskiwałam siebie. Powoli otwierałam się na świat i przestawałam patrzeć na przeszłość jako przekleństwo. Zaczęłam traktować ją jako lekcję życia. Wiedziałam, że jako dziecko nie zasłużyłam na to, co mnie spotkało, ale mimo wszystko nigdy nie czułam nienawiści do rodziców. Zawsze chciałam być tym dobrym człowiekiem. Oddałabym życie za moją matkę.
Pamiętam jedną scenę z dzieciństwa. Wracamy z mamą późną nocą, a przechodzimy obok cmentarza. Mam 5 lat, może 6. Boję się. Więc co robię? Zamieniam się z mamą miejscami, żeby być bliżej cmentarza. Myślę, jak coś wyskoczy zza grobu, to mnie dorwie pierwszym, a mama zdąży uciec i ocaleje. Tak wyglądała moja dziecięca miłość, nawet ta zraniona. Dziś wiem jedno. Kiedy zaakceptowałam ból, on zaczął mnie uczyć. Nie od razu, nie bez łez, ale powoli. Im bardziej akceptowałam swoją przeszłość i szukałam w niej sensu, tym było mi łatwiej. Musiałam przytulić te wszystkie trupy z mojej szafy. Nie dosłownie oczywiście, ale psychicznie. Zrozumiałam, że to właśnie one nauczyły mnie najgłębszych prawd o mnie samej i ukształtowały człowieka, którym jestem dziś. Bywały momenty, gdy byłam nieprzyjemna wobec innych. Mówiłam rzeczy, które mnie samą raniły. Po tym wszystkim płakałam i zadawałam sobie pytanie, dlaczego tak zrobiłam. Przypomniało mi to moją mamę i zaczęłam się zastanawiać, czy może ona też była po prostu w złej sytuacji, że może nosiła w sobie ogromny ból, że zaczęła się kruszyć. Ta myśl pozwoliła mi zrozumieć, że ze mną jest wszystko w porządku. I jeśli ktoś mnie źle traktuje, to nie o mnie chodzi. Ja po prostu pozwalam, by ich zachowanie mnie definiowało. Ale już nie muszę. Buddha powiedział kiedyś: nikt nie może nas uratować oprócz nas samych. Nikt nie może, nikt nie powinien. To my sami musimy przejść tę drogę. Niezależnie od tego, co nam się przydarzyło i jak podle zostaliśmy potraktowani, nie jesteśmy tym zdefiniowani. Przeszłość nie musi decydować o naszej teraźniejszości czy przyszłości. Za każdym razem, gdy odpuszczam przeszłość, oceny, żale, toksyczne schematy myślenia i potrzeby kontroli, coś się zmieniało. Gdy zrzucałam te ciężary warstwa po warstwie, dochodziłam do czegoś pięknego i spokojnego. Odkryłam talenty, o których nie miałam pojęcia. Poczułam, że pierwszy raz w życiu życie zaczęło się mną opiekować. A wszystko dobre, co mnie kiedykolwiek spotkało, zdarzyło się dlatego, że pomogłam komuś innemu. Nieważne, czy był to człowiek, czy kot sąsiadki. I tu aż się prosi wrzutka do mojej ulubionej szufladki. Co? Naukowcy odkryli, że gdy robimy coś dobrego, nie tylko aktywujemy przyjemność w mózgu osoby, której pomagamy. Mózg osoby, która to obserwuje, też się rozświetla jak choinka. To zjawisko nazywa się efektem moralnego uniesienia. Twój mózg reaguje ciepłem i inspiracją tylko na widok czyjejś dobroci. Czyli twoje leczenie, twój rozwój, twoje zmiany mogą pomóc komuś, kogo nawet nigdy nie spotkasz. No i jak tu nie wierzyć w magię? Ludzie, jedna dobra rzecz dziennie i może w końcu przestaniecie narzekać na wszystko. Pewnie masz rację, kotku. Mamy dziwną tendencję do kurczowego trzymania się bolesnej przeszłości. A przecież to właśnie ten uścisk uniemożliwia nam ruszanie do przodu. Dziś, jak ktoś nie traktuje mnie tak, jak ja bym chciała, to moje odejście jest moją odpowiedzią. Dzięki bólowi oczyściłam swoje życie i nauczyłam się żyć inaczej. Aby zbudować relacje z kimkolwiek, trzeba spędzić z tą osobą czas. No więc jeśli chcesz mieć relację z samą sobą, musisz się trochę ze sobą pospotykać. Wiele osób nie lubi być samemu, bo, no właśnie, nie lubią swojego towarzystwa. Mnie też było trudno. Dopóki nie pozwoliłam sobie cieszyć się naturą, medytacją, pisaniem, malowaniem, bycie samej bez poczucia samotności. Dziś jestem osobą, z którą miło się przebywa. Serdecznie zapraszam. Większość ludzi lubi moją energię. I co najlepsze, nie muszę już szukać aprobaty. Ona po prostu się pojawia. I jeszcze jedno. Podczas procesu leczenia niezwykle ważna jest wdzięczność. Za wszystko, co ci się w życiu przydarzyło. Dobre i złe. Bo dopiero wtedy jesteś w stanie zobaczyć wszystkie lekcje, które przyniósł ze sobą ból. Zanim się rozstaniemy, chcę wam zostawić kilka wskazówek, takich od serca, dla każdego, kto wciąż leczy się z przeszłości albo po prostu ma gorszy dzień.
Numer 1. Nie wszystko, co się wali, musi być końcem świata. Nie musisz mieć wszystkiego ogarniętego. Serio, czasem największym aktem odwagi jest po prostu wstać z łóżka i założyć spodnie. Pomagaj innym. Nawet jeśli myślisz, że nie masz z czego, ciepłe słowo, telefon, przytulenie psa, może się okazać, że właśnie to uratuje twój dzień, albo ich. Daj sobie prawo do płaczu, ale też do śmiechu, czasem w tej samej minucie. Nie jesteś za bardzo, nie jesteś za wrażliwa, za emocjonalna, za coś tam. Jesteś dokładnie taka, jaką masz być. Inni mogą to nazwać trudną osobowością, a ja to nazywam głębią. Nie jesteś popsuta, po prostu życie czasem nas młotkiem wali po głowach, żebyśmy w końcu usłyszeli własny głos. I ostatnie, pamiętaj, przyszłość nie jest do noszenia w plecaku, tylko do odłożenia na półkę. Można do niej zajrzeć, ale nie wolno się w niej urządzać. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, albo po prostu podzielcie się nim z kimś, kto tego potrzebuje. Może właśnie dla tej jednej osoby będzie to początek zmiany. A ja idę medytować w pozycji sfinksa i domagać się kolacji. Bo mądrość mądrością, ale jak kot głodny, to zły. Och, nie chcemy złościć kici, więc ściskam Was mocno, jakbyśmy znali się od lat i pamiętajcie, nawet jeśli życie daje w kość, to zawsze można je przyprawić odrobiną magii. Do zobaczenia przy kolejnym zachodzie słońca. Ciao.